Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Złe informacje dla giełdy. Czy Credit Suisse to nowy Lehman Brothers? To jest temat przewodni tego wpisu, ale na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Ale na samym wstępie tego materiału informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte, pochodzą z dwóch platform: Xstation 5 i z Bloomberga. Złe informacje dla giełdy. Czy Credit Suisse to nowy Lehman Brothers? Na samym wstępie tego materiału chciałem także poinformować o tym, co pojawiło się na Bloombergu. Pojawiły się informacje o tym, że bank Credit Suisse może mieć problemy. Zaczęły się pokazywać informacje, które sygnalizują, że te gigantyczne spadki ceny banku na wykresie długoterminowym, widzimy, że jesteśmy na historycznych minimach, że tutaj ten bank cały czas dołuje i na następnym wykresie, jak zobaczymy na przestrzeni ostatnich miesięcy, jakie problemy, jakie informacje pojawiały się, które rzutowały dodatkowo na pogłębienie tendencji spadkowej, sygnalizują podprogowo, że tutaj autor tego materiału sygnalizuje, że Credit Suisse może być nowym Lehman Brothers. Ci, którzy byli na giełdach w 2008 roku, pamiętają, co się działo. Dokładnie we wrześniu 2008 roku pojawiła się nagle informacja, że Lehman Brothers zamyka swoje podwoje i dostarczyło to paliwo indeksom giełdowym i giełdom do gigantycznej wyprzedaży. Proszę sobie zobaczyć, co się działo we wrześniu 2008 roku na giełdach papierów wartościowych, jakie były gigantyczne spadki. Było to już potwierdzenie, że giełda wchodzi w fazę dyskontowania głębokiej recesji, ostatniej prawdziwej recesji, która miała miejsce w amerykańskiej gospodarce. No i teraz jest pytanie, czy Credit Suisse to będzie nowy Lehman Brothers, czyli że wkrótce, według tego autora tego wpisu, ten autor sygnalizuje, sygnalizuje nam także pewnego rodzaju przesłanie, że Credit Suisse może być tym czynnikiem, który doprowadzi wkrótce do wystąpienia podobnego zjawiska, jakie to miało miejsce we wrześniu 2008 roku, kiedy upadał tam jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie. Czy tak się stanie, zobaczymy, natomiast to jest ciekawostka, to są jedne z tych złych informacji dla giełdy, które się teraz pojawiają, ale inne i moim zdaniem zdecydowanie ważniejsze informacje złe dla giełdy płyną oczywiście z zachowania amerykańskich obligacji. Dzisiaj mamy ostatni dzień tygodnia, także jest to dzień, który będzie decydował o to, jakie będą kształty świec tygodniowych. Inwestorzy już ostatecznie zdyskontują wszystkie informacje z Fedu, z Bank of England, z Banku Centralnego Szwajcarii i innych banków centralnych i będą podejmowane decyzje, czy pozbywamy się ryzyka, czy je kupujemy. Jako że rentowności amerykańskich obligacji rosną, więc jest to negatywny czynnik dla giełd papierów wartościowych i w ogóle dla rynków ryzyka, ale za chwilę o tym powiemy, ponieważ drugim instrumentem, na który należy patrzeć, to jest oczywiście amerykański dolar, przede wszystkim euro-dolar względem euro. Widzimy tutaj, że od samego początku dzisiejszej sesji łamany jest poziom 0,98. W porannym komentarzu mówiłem, jakie jest znaczenie tego poziomu, ponieważ na wykresie długoterminowym widzimy, to jest ostatni szaniec tych wszystkich, którzy liczyli na to, że dolne ograniczenie kilkuletniego kanału spadkowego się obroni. Jeżeli dzisiaj zamkniemy się poniżej poziomu 0,98, a jest to bardzo prawdopodobne, to wybicie zostanie przesunięte na wykres tygodniowy, znaczenie sygnałów będzie bardzo duże, a to w długiej perspektywie będzie zachęcało nawet do kolejnej fali, ponad 10% następnej fali umocnienia amerykańskiej waluty, więc naprawdę te sygnały, które się teraz pojawią, mają duże znaczenie i dzisiejsze zamknięcie na euro-dolarze także. Rynek amerykańskiego dolara ewidentnie dyskontuje fakt, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych pójdą w górę mocniej niż wcześniej zakładały prognozy tydzień, nawet miesiąc temu, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku zakończy się aż na poziomie 4,50. Jeszcze pamiętamy, w letnie wakacje rynek spodziewał się, że to będą maksimum okolice 3,50, teraz już jesteśmy 100 punktów bazowych wyżej, więc oczywiście ma to bardzo duże znaczenie. Na rynku walutowym, poza oczywiście jenem, dzisiaj ważne będzie zamknięcie na euro do funta brytyjskiego. Wszystko, co powyżej poziomu 0,87 będzie źle
zwiastowało funtowi brytyjskiemu. Waluta będzie pod presją na to, żeby była cały czas sprzedawana, w tym wypadku, żeby euro-funt do góry kontynuował tendencję wzrostową i oczywiście na rynku walutowym patrzymy także na zachowanie euro do franka szwajcarskiego, który jest najniżej w ogóle w historii, jeszcze niżej niż te poziomy, które powstały 7 lat temu i jeżeli dzisiaj dojdzie do zamknięcia świecy tygodniowej poniżej tego poziomu, to oczywiście byłoby to wielkie zaproszenie do dalszej aprecjacji szwajcarskiej waluty. Jako że te stopy procentowe idą w górę, rynek na świecie kupuje amerykańskiego dolara, więc pozbywane jest ryzyko, rynek sprzedaje ryzyko praktycznie na wszystkich instrumentach finansowych. Na razie trzyma się jedynie Bitcoin. Bitcoin cały czas w tych okolicach 19 tysięcy dolarów się porusza. Jeżeli dzisiaj uda się zamknąć notowania zdecydowanie poniżej tego poziomu, to oczywiście także Bitcoin będzie zapraszał do tendencji spadkowej. Natomiast moim zdaniem najważniejsze będą zamknięcia na indeksie S&P, na Wall Street, ponieważ im niżej zamkniemy, tym większa szansa na to, że te minima, które zostały utworzone 3 miesiące temu, będą pokonane i rynek będzie dalej kontynuował tendencję spadkową. Widać na wykresie tygodniowym, że jest pokonywana nawet średnia 200-sesyjna. Inwestorzy tego nie lubią i to jest bardzo silna zachęta do tego, żeby wieścić dalsze spadki. Zła informacja płynie także z Niemiec. Indeks DAX przebija minima z marca i z czerwca. Mamy nowe minima w tym roku i to jest jeszcze silniejsze zaproszenie do tendencji spadkowej. I te zachowanie giełd jest klasyczne, wynika z zachowania rynkowych stóp procentowych. Z ciekawostek warto dzisiaj zwrócić uwagę na informacje płynące z Wielkiej Brytanii, ponieważ jeden z ministrów, Kwarteng, dzisiaj opublikował informacje dotyczące tego, że Wielka Brytania zamierza na przestrzeni następnych 5 lat wydać ponad 160 miliardów funtów na stymulację fiskalną. Nie będzie podwyżek stóp, nie będzie podwyżek podatków w Wielkiej Brytanii do 25%. Zostają wprowadzone różnego rodzaju inne bodźce zachęcające do tego, żeby przedsiębiorstwa więcej zarabiały, żeby obniżać im podatki takie efektywne i to może być czynnik, który będzie zachęcał do tego, żeby zwłaszcza średnie spółki na giełdzie w Londynie zachowywały się relatywnie lepiej. Zobaczymy, czy tak będzie. To jest pewnego rodzaju ciekawostka, a jeżeli popatrzymy na całość europejskich spółek ze strefy euro, to tutaj inwestorzy pokazują, że w scenariuszu negatywnym jest jeszcze ponad 13% potencjału do dalszych spadków. A dzisiaj rynek koncentruje się z danych makroekonomicznych na wskaźnikach PMI. Na następnych wykresach widzimy, jak zachowywały się te wskaźniki. Najbardziej ciekawy jest oczywiście wskaźnik Composite. W tym wypadku będzie on porównywany dla strefy euro z tymi danymi dla Stanów Zjednoczonych, które poznamy na samym początku sesji amerykańskiej, więc im większa będzie rozbieżność między wskaźnikiem dla strefy euro, który wynosi 48,2, tym oczywiście lepiej dla tego obszaru gospodarczego i dla tej waluty, gdzie dane będą lepsze. Prawdopodobnie będzie to wskazanie na amerykańskiego dolara, więc obserwujmy. Te dane mają znaczenie z powodu tego, że to są pierwsze wstępne wrześniowe odczyty, więc pokazują nam bieżący stan gospodarki podczas ostatniego miesiąca tworzącego kwartał. Jako że widać na wykresach, że te wskaźniki dla Niemiec, dla strefy euro spadają, sygnalizuje to spowolnienie gospodarcze. No i oczywiście, kiedy to porównamy ze wskaźnikami dla Wielkiej Brytanii, widzimy, że praktycznie nie ma wielkiej różnicy, czy mówimy o Wielkiej Brytanii, czy też strefie euro. Wskaźnik generalnie zachowuje się bardzo podobnie. Rynek ryzyka to także surowce. Rosnące stopy procentowe, te rynkowe, plus oczywiście umocnienie amerykańskiego dolara, to jest bardzo zła wiadomość dla wszystkich surowców. Widzimy bardzo mocne spadki. Cena złota prawdopodobnie przeniesie sygnały wybicia nad dwuletnią linię szyi formacji szczytowej na wykres tygodniowy, a to będzie już silne zaproszenie do tego, żeby mocno sprzedawać złoto w następnych dniach i tygodniach, więc ryzyko bardzo mocnych spadków, nawet krachu na cenie złota jest ogromne i jeżeli rynek faktycznie zauważy perspektywę dalszych wzrostów rentowności i umocnienia amerykańskiego dolara, to naprawdę dynamika fali spadkowej na złocie powinna być ogromna, powinna zaskoczyć inwestorów ze względu na to, że w ostatnich miesiącach
cena złota była generalnie sztucznie podtrzymywana na wysokich poziomach, nie jest uzasadniona fundamentalnie. Odsyłam do tego materiału sprzed kilku dni o złocie na moim kanale, gdzie pokazywałem, jak fundamentalnie, uwzględniając inflację, wskaźnik dotyczący ceny złota jest przewartościowany, pokazuje przewartościowanie ceny złota na obecnych poziomach. Spada także cena miedzi, to jest zaproszenie do spadków na indeksach giełdowych i spada także ropa naftowa i prawdopodobnie już ewidentnie pokonamy na ropie naftowej tą dwuletnią linię trendu wzrostowego, a to będzie zaproszenie do tego, żeby wkrótce przetestować wsparcie w rejonie $75. Wykres pokazuje tygodniowy, dlaczego ten poziom ma duże znaczenie. No i teraz przejdźmy do rynku także obligacji, ale takich emerging markets, w których skupiają się także obligacje polskie i widzimy, że gdy zobaczymy taki wskaźnik globalny pokazujący, jak one się zachowują, to na przestrzeni ostatnich miesięcy mamy obsunięcie kapitału o ponad 13%. Widać, jaka jest duża bessa na obligacjach takich krajów jak Polska, więc to, co się dzieje na polskich papierach, to nie jest jakiś ewenement, po prostu takie są globalne przepływy finansowe i od tego chciałbym zacząć dział poświęcony krajowym aktywom. Dzisiaj poznaliśmy dane o stopie bezrobocia dla naszego kraju. Okazało się, że stopa bezrobocia jest na poziomach najniższych w historii III Rzeczpospolitej. To pokazuje, że te wszystkie pakiety, które były w ostatnim czasie dotyczące ochrony miejsc pracy, tarcze antykryzysowe działają, doprowadziły do tego, że nie ma wzrostu bezrobocia, że każdy, kto chce, może znaleźć pracę, a ci, którzy teraz z powodu inflacji cierpią z tego powodu, że ich siła nabywcza traci, że ich pieniądze tracą siłę nabywczą, mogą dodatkowo znaleźć ekstra pracę, tak żeby uchronić swoje dochody rozporządzalne, więc to jest bardzo ważna informacja, że pomimo tych wszystkich zawirowań w gospodarce, inflacji, spowolnienia gospodarczego, stopa bezrobocia spada, to oznacza, że jak chcemy, to na pewno znajdziemy pracę. Na następnym wykresie jest pokazane zachowanie w tym roku walut naszego regionu, węgierskiego forinta, złotego i czeskiej korony. I widzimy, że złoty stracił tylko 3%, niecałe 4% w tym roku, a węgierski forint prawie 10%. I widzimy, że naprawdę to nie ma żadnego znaczenia, że stopy procentowe na Węgrzech są wyższe i to znacząco niż stopy procentowe w Polsce. Nie działa ten czynnik, więc wniosek jest taki, że to, co się dzieje na rynkach emerging markets, na tych walutach, wynika z zachowania amerykańskiego dolara, a czynniki lokalne mają tylko śladowy wpływ i sprawiają, że Węgry w tym wypadku jako najsłabsze ogniwo, które ma największy deficyt na rachunku bieżącym, mają najsłabsze rezerwy i generalnie są teraz, mówiąc w cudzysłowie, nielubiane przez rynki finansowe z powodu geopolityki, tracą najbardziej. I ten wykres myślę, że warto sobie zapamiętać, a same wykresy euro złotego i dolar złotego pokazują, że jesteśmy cały czas na newralgicznych poziomach, czyli to jest górne ograniczenie kanałów wzrostowych dwuletniego na euro złotym i 6-letniego na dolar złotym, więc wkrótce rynek będzie musiał podjąć decyzję, ale mając na uwadze to, że występuje presja na amerykańskiego dolara w ujęciu globalnym, więc jest większe prawdopodobieństwo, że złoty będzie tracił na wartości w następnych dniach i tygodniach. I na koniec warszawska giełda, która już dzisiaj ewidentnie poddała się na poziomie 1500 punktów. WIG20 traci, prawdopodobnie zakończymy na tygodniowych minimach. To będzie zaproszenie do dalszej fali sprzedaży. Będziemy prawdopodobnie testować wkrótce dolne ograniczenie kilkumiesięcznego kanału spadkowego i jeżeli ten poziom nie wytrzyma, to wizyta na poziomie minimów sprzed 2 lat będzie jak najbardziej do obserwacji, będzie to scenariusz już bazowy. Po prostu giełdy papierów wartościowych nie lubią, kiedy stopy procentowe te rynkowe idą w górę. Złe informacje dla giełdy stały się faktem. No i pytanie, czy w najbliższych dniach okaże się, że bank Credit Suisse to nowy Lehman Brothers, a gdyby tak się stało, byłoby to oczywiście wydarzenie, które mogłoby doprowadzić do bardzo gwałtownej reakcji giełd papierów wartościowych, czyli do wyprzedaży ryzyka, więc naprawdę bądźmy bardzo czujni, ponieważ pojawiają się pierwsze sygnały, że tak może być. Nie musi tak być, ale tak może się stać. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, spokojnego weekendu i widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano. Pozdrawiam.